Za chwilę zacznie się msza o uwolnienie, czyli nabożeństwo z udziałem osób opętanych. Przed wejściem ktoś wyje i syczy, wygina się jak wąż. Zło nie pozwala mu przekroczyć progu kościoła. Za chwilę zacznie się msza o uwolnienie, czyli nabożeństwo z udziałem osób opętanych. Przed wejściem ktoś wyje i syczy, wygina się jak wąż. Zło nie pozwala mu przekroczyć progu kościoła. Jest zwykły dzień tygodnia, prawie wieczór. Robi się zimno, a do kościoła ściągają tłumy. Koleżanka ostrzega ją, że nawet jak zobaczy coś dziwnego, to nie ma się temu przyglądać. Przed dziwnymi dźwiękami też ją przestrzega. Koleżanka wie, co się czasem niewyobrażalnego dzieje na mszach o uwolnienie, ponieważ regularnie na nie chodzi. Słuchaj, musisz być pewna, że chcesz pójść ze mną, żebyś potem nie miała pretensji, dokąd cię zabrałam. Chciała, więc poszły. No dobrze, ale o czym mowa? O nabożeństwach, w których uczestniczą opętani lub ci, co do których podejrzewa się, że zamieszkało w nich zło, a ksiądz egzorcysta ma za zadanie wypędzić z nich to zło. Za parę minut miała się rozpocząć msza. Wszystkie ławki były już zajęte. Koleżanka opowiada jej, że kiedyś przy wejściu do kościoła stało dwóch mężczyzn i kobieta, którzy nie potrafili poradzić sobie z chorym, atakującym ich człowiekiem. Chorym, czyli opętanym. Ponoć człowiek ten wyjął się jak wąż, syczał, jęczał, kopał, wyrywał się i gryzł i bardzo wzbraniał się przed wejściem do kościoła. Szatan, który zawładnął jego umysłem, dopadł też jego ciało. Nie chce dopuścić, żeby opętany wszedł do kościoła, a jego ogromna siła nie pozwala wejść do środka. Czasem jest tak, że wierni, a przynajmniej uważający się za wierzących, idą na mszę o uzdrowienie, ale tuż przed wejściem do świątyni odwracają się i wracają do domu. Bywa też, że osoba wejdzie do środka, uczestniczy we mszy z udziałem egzorcysty, ale gdy idzie do komunii, to nagle, kiedy znajduje się tuż przy księdzu, odwraca się i wybiega z kościoła. Zło, które w kimś takim siedzi, nie miało tyle mocy, żeby powstrzymać go od wejścia do domu Bożego, ale sprawiło, że cofnęło go z kolejki do komunii. Zaczęła się msza. Msze o uzdrowienie prowadzone są w różnych językach. Kobieta zaczyna się bać, bo już słychać jęki. Tak, jakby ktoś się wygłupiał i specjalnie przeszkadzał. Z tyłu, może ze dwie ławki za nią, ktoś krzyczy „Łu, łu”. Ludzie z chorymi duszami mimowolnie wydobywają z siebie głosy. Z innych części świątyni również dochodzą podobne odgłosy. Są momenty, gdy jęki, syki i inne warczenia słychać o wiele głośniej. Na przykład wtedy, gdy ksiądz podnosi hostię. Słychać też, jakby ktoś walił w kraty, jakby cały czas szarpał. Młode dziewczyny idą do komunii. Jedna z nich znowu się boi. Tym razem tego, że kiedy będzie coraz bliżej księdza, to nagle się odwróci. Dała jej radę. Doszła i dostała komunię. Wraca, patrzy, a po prawej stronie, za kratami ołtarza, przy bocznym wejściu do kościoła, rzuca się człowiek. Nagle zdaje sobie sprawę, że to on przez pół mszy hałasował i próbował wydostać się zza krat. Jacyś ludzie, chyba straż kościelna, próbuje go przytrzymać, a on ciągle napiera. Jest spocony, zmęczony, zamiast oczu widać same białka. Wyrywa się i ten moment kobieta zapamięta do końca życia. Unosi się nad ziemią. Przerażona wraca do ławki, ale już nie potrafi skupić się na modlitwie. Bała się coraz bardziej. Koleżanka ją uspokaja, mówiąc, że to, że ksiądz swoją modlitwą wypędza z kogoś diabła, nie znaczy, że ten diabeł wniknie w inną osobę, i dodaje, że tym razem nie było aż tak strasznie. Mówi jej, że kiedyś siedząca obok niej kobieta zaczęła mówić w jakimś niezrozumiałym języku i nagle zgięła się do tyłu na pół. Straż ją obezwładniła, a następnie wyprowadziła z kościoła.
Ponoć podobne msze odbywają się w bydgoskich Klaryskach, a jeszcze bardziej przerażające widoki można zobaczyć w Przeprośnej Górce pod Częstochową. Ojciec Daniel, jeden z najbardziej znanych egzorcystów na świecie, regularnie odprawia tam nabożeństwa, a pewna para z Bydgoszczy regularnie tam jeździ. Opowiadali oni, że dziewczyna, która stała wtedy obok nich, od razu upadła. 10 mężczyzn nie mogło jej podnieść, a mogła ważyć zaledwie 50 kg. To siła ciągnęła ją w dół. Msza o uzdrowienie to szczególne nabożeństwo, podczas którego modli się o uzdrowienie duszy i ciała, relacji oraz emocji. Ma ona specyficzny charakter i składa się z 3 zasadniczych części, przez co trwa o wiele dłużej niż zwykła msza. Msza o uzdrowienie może być odprawiana w każdym kościele i zwykle odprawia się ją w danej parafii raz w miesiącu. Jednak nie każda parafia takie nabożeństwa organizuje. Podczas takiej mszy oprócz kapłanów posługują również osoby świeckie. Angażują się one w modlitwę o uzdrowienie, przebaczenie i nawrócenie. Osoby te w czasie tego rodzaju mszy często wypowiadają tak zwane słowa poznania, które dotyczą tego, jaki plan na ten czas ma wobec przybyłych wierny Bóg oraz kogo lub z czego chce uzdrowić tych, którzy przyszli się pomodlić. Każda coniedzielna msza uzdrawia, jednak msza o uzdrowienie jest specyficzna. Często przed mszą, przed ołtarzem składane są karteczki z intencjami, w których w czasie mszy modlą się księża i wierni. Podczas takiej mszy czytane są fragmenty z Pisma Świętego przypominające o tym, jak Jezus uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych. Nawiązuje do nich kazanie, które pozwala wzmocnić wiarę i nadzieję na cud. Bardzo ważnym jest, aby tuż przed przystąpieniem do mszy o uzdrowienie pójść do spowiedzi oraz przyjąć podczas takiej mszy komunię świętą w intencji, z którą się przyszło. To najważniejsza część liturgii. Po komunii świętej następuje dziękczynienie, ale nie tak krótkie jak w czasie zwykłej mszy, ponieważ ma ono charakter adoracji Najświętszego Sakramentu, w której wychwala się Boga, dziękuje się Mu za otrzymane łaski i dobro, a także prosi o uzdrowienie i uwolnienie. Powodów, dla których ludzie uczęszczają na takie msze, jest wiele. Jedni przychodzą z nadzieją na uzdrowienie siebie lub kogoś bliskiego, inni zostali zaproszeni czy zachęceni przez znajomych lub rodzinę, a jeszcze inni z czystej ciekawości. Zdarzają się też i tacy, którzy do kościoła na tego rodzaju msze trafiają zupełnie przypadkowo i często zdarza się tak, że to dopiero pierwsza wizyta. Ponoć klimat, jaki towarzyszy tej niezwykłej liturgii, w pewien sposób uzależnia duchowo. Zaangażowani w mszę o uzdrowienie mówią, że jest to spowodowane efektem działania Ducha Świętego. Nikt na mszę o uzdrowienie nie trafia przypadkowo, choć czasami może się tak na początku wydawać. Można znaleźć wiele świadectw dotyczących tego, że msza o uzdrowienie przyniosła spodziewany efekt i chory faktycznie został uzdrowiony. Inni uważają, że msza o uzdrowienie pozwala im wyciszyć się i uspokoić oraz dodaje nadzieję i siły w walce z przeciwnościami. Msze uzdrawiające przyciągają ogromne tłumy wiernych, a ich popularność cały czas rośnie. Jedna z największych mszy o uzdrowienie w Polsce odbyła się na Stadionie Narodowym w 2018 roku. Wzięło w niej udział około 60 000 ludzi. Przeprowadził ją ksiądz John Bashobora z Ugandy. W Polsce blisko 90 księży egzorcystów uwalnia chorych od opętania. Niestety nie ma prostej diagnozy opętania, ale są objawy takie jak lęki, jęki, dziwny i dziki wzrok, mówienie w niezrozumiałym języku, notoryczne sprośne myśli, namawianie do grzechu, choćby pobicia kogoś czy kradzieży, niszczenie Biblii, krzyża, koszmary senne, duszności, chwilowy paraliż i ślinotok. Niestety bywa i tak, że szatan wprowadza się do naszej głowy i ciała na nasze własne życzenie. Ludzie nieświadomie przyciągają go do siebie, na przykład wywołując duchy albo bawiąc się we wróżenie czy jasnowidzenie. Rodzina może zaprowadzić chorego do psychologa lub psychiatry
Chory rzadko kiedy jest na tyle świadomy swojego stanu, że decyduje sam udać się do specjalisty albo właśnie do kościoła. Istnieje jednak poważna granica pomiędzy kompetencjami psychiatry a egzorcysty. Istnieje bowiem przypadek ze szpitala, gdzie lekarz uznał pacjenta za zdrowego psychicznie i zalecił kontakt z egzorcystą. Takich sytuacji może być więcej i trzeba być na nie przygotowanym. Opętania nie wolno lekceważyć, bo jak wiemy, największym zwycięstwem szatana jest to, że ludzie w niego nie wierzą.